Dzień dobry, cześć, tym razem ze Świnoujścia. Jest 7:15, jak to nagrywam, to jest wciąż gorący początek września, ale wczesnym rankiem jest tak nie za ciepło, około 20 stopni, więc można powiedzieć, że zanim temperatura w słońcu w ciągu dnia przekroczy 30 lub 30 parę stopni, to warunki na wycieczkę rowerową są wręcz idealne. Zapraszam dzisiaj na trochę mniej typową trasę ze Świnoujścia. Celem będzie dobrze znany wszystkim Albek, ale tym razem pojedziemy nieco naokoło, przez Kaminkę oraz Korswand i tym samym odwiedzimy w trakcie niezbyt długiej wycieczki 3 różne rodzaje akwenów, czyli będzie to zalew, jezioro oraz morze. No ale po kolei, wyjechaliśmy z przeprawy promowej na Uznamie w kierunku południowo-zachodnim, kierując się w stronę Wydrzan. Jedziemy wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej, mijamy zjazd do tunelu pod Świną oraz blokowiska tej części Świnoujścia, aż docieramy do skrzyżowania z ulicą Krzywą. To niecałe 3 km drogi pośród typowo miejskich klimatów. Jeszcze parę metrów ulicy Krzywej i od tego miejsca będzie już zdecydowanie mniej miejsko. Droga w kierunku Wydrzan wiedzie już między lasem a ogródkami działkowymi. Cały czas jest to droga rowerowa, także jeżeli chodzi o przemieszczanie się po mieście, to od samego brzegu Świny mamy do dyspozycji wydzieloną infrastrukturę rowerową. Po drodze było odrobinkę zmiennej nawierzchni, ale to naprawdę nie wpływa w żaden negatywny sposób na odbiór i czerpanie przyjemności z jazdy. Po 10-15 minutach od przeprawy promowej jesteśmy w Wydrzanach. Przy pętli autobusowej skręcamy w prawo, w taką oto alejkę, która doprowadzi nas do granicznego mostku na kanale torfowym. Po 200 metrach docieramy do granicy. Tutaj krajobraz zmienia się. Mamy widok na podmokłą równinę z wyraźnie zaznaczającym swoją obecność wzgórzem Gol. Jego 69 metrów wysokości nad poziomem morza to zarazem niemal tyle samo wysokości względnej, gdyż w tej chwili jesteśmy niemal na poziomie morza. Pierwszą wsią, do której wjeżdżamy po niemieckiej stronie, jest Forst. Tutaj, przy placyku z gospodą, skręcamy w lewo. Bruku jest niewiele i po chwili wjeżdżamy na lokalną drogę, która zaprowadzi nas do Kaminkę. Droga cały czas delikatnie się wznosi, a po prawej stronie mijamy skarpę górnego tarasu Kaminkę. Dla turysty, dla którego okolice promenady w Świnoujściu to codzienność, krajobraz ten może wydawać się wręcz górzysty. Koniec asfaltu i bruk to wyraźny znak, że dojechaliśmy do przybrzeżnej części Kaminkę. Jeszcze parę metrów i jesteśmy już nad Zalewem Szczecińskim. Chociaż przystań wydaje się być niewielka, to od maja do początku września zawija tu mały prom, a raczej stateczek, który przewozi również rowerzystów z ekwipunkiem na trasie Ejkerminde-Kaminka. Cena za podróż w obydwie strony w 2024 roku wynosiła 35 euro za osobę dorosłą, 19,50 za dziecko poniżej 14 roku życia oraz odpowiednio 5,50 i 6 euro za rower i rower elektryczny. Przy przystani znajduje się również restauracja z ogródkiem. Z menu, również w języku polskim, które prezentuje się właśnie tak. Najlepszym miejscem do podziwiania rozległych widoków na Zalew Szczeciński jest całkiem niemały pirs, który znajduje się za portową knajpą. Jest to też całkiem dobre miejsce na mały odpoczynek. Oczywiście pod warunkiem, że nie wieje jakoś masakrycznie. Jeżeli nabraliśmy już sił, to pora ruszać w dalszą drogę.
a sił nabrać powinniśmy, gdyż czeka nas stromy podjazd do górnej części wsi. Chociaż podjazd to niewłaściwie powiedziane. Ja po kilku metrach stwierdziłem, że nie ma sensu mocować się z górą i lepiej jest podziwiać panoramę w tak zwanym marszu odpoczynkowym. Widok w tej części raczej płaskiego wybrzeża bałtyckiego należy do rzadkości, gdyż nastromienie tutaj powoduje, że horyzont na Zalewie Szczecińskim wynurza się ponad dachy zabudowań znajdujących się na stoku. O tym, że jest stromo, powiada nawet znak ostrzegający o zjeździe o nachyleniu 12% dla tych szczęśliwych podróżnych, którzy jadą w drugą stronę. No i muszą oni zsiąść z roweru, pomimo tego, że nie mają pod górkę. My na szczęście jesteśmy już na płaskim i po przejechaniu jeszcze paru metrów skręcamy na zachód, dokładnie tak jak pokazują drogowskazy w kierunku Garz. Jedziemy czymś w rodzaju alejki spacerowej z materiału, który po polsku nosi wdzięczną nazwę Polbruk. Ciekawe, czy po drugiej stronie granicy również mają na to jakieś specyficzne określenie. Najważniejsze jednak, że kostka jest równa, nigdzie nie jest pozapadana i na spokojnie możemy podziwiać pagórkowaty krajobraz Uznamu. Podjazdy i zjazdy teraz są zdecydowanie łagodniejsze niż w Kaminkę. Mijamy niewielki lasek i wjeżdżamy na łąki okalające Garz. I w takich miłych okolicznościach przyrody mija nam 10. kilometr wycieczki. Trochę półmetek, a trochę nie, zależy jak liczyć. Garz od Kaminkę dzielą jakieś 3-4 km drogi, więc to chyba jeszcze za wcześnie na kolejny przystanek. Jeżeli jednak ktoś uczuje znużenie lub opadnie z sił, to może się zregenerować w miejscowym barze bufecie food trucku, który u naszych sąsiadów nosi uniwersalną nazwę Imbis. Ten w Garz wygląda na czynny od wczesnych godzin porannych. Cen natomiast nie sprawdzałem. Tuż za centrum wsi zjeżdżamy z głównej drogi, a za ostatnimi zabudowaniami Garz wjeżdżamy na ciąg pieszo-rowerowy, który bardzo szybko nabiera nieco górskiego charakteru. No dobra, co najmniej wyżynnego charakteru. Na pewno nie można tego nazwać równinami. Po kilku zakrętach dojeżdżamy do drogi krajowej. Nasza dróżka wiedzie kilkaset metrów wzdłuż krajówki, aż do mostku ze znakiem powiadającym, że jesteśmy na podporządkowanej. Chociaż ze względu na ograniczoną widoczność może stop byłby tu lepszym rozwiązaniem. Rankiem lub poza sezonem przedostanie się na drugą stronę nie nastręcza większych problemów. Jednak w trakcie normalnego ruchu wakacyjnego trzeba w tym miejscu bardzo uważać, gdyż sznur ciągnących aut czasami wydaje się być nieprzerwany. Do Korswand pozostały jakieś 3 km, niedaleko, ale za to wjeżdżamy w najbardziej górską część trasy. Pozostaje mieć nadzieję, że jak jest mocno pod górę, to będzie też mocno w dół. W końcu musimy przecież dojechać jakoś do poziomu morza. Jeszcze jedna chopka i myślę sobie, że trzeba było pojechać trochę naokoło przez Zirchow. Wyszłoby pewnie ze 3 km więcej, ale po płaskim. No powiedzmy bardziej płaskim niż tutaj. No ale wtedy nie byłoby takich fajnych zjazdów. Wybór należy do Was. A tymczasem wjeżdżamy na tereny pola golfowego Baltic Hills. Jest to chyba jedyna znana mi trasa rowerowa, która przebiega przez takie tereny. Sama droga jest zabezpieczona przed energicznymi zagrywkami golfowych graczy. Przez większą część pól jest gęsto obsadzona drzewami i krzewami. I działa to również w drugą stronę. Prywatność graczy jest w ten sposób naturalnie chroniona. Przykład tego pola golfowego pokazuje, jak harmonijnie mogą współgrać inwestycje w turystykę z ochroną krajobrazu, bo znajdujemy się cały czas na terenie Naturpark Insel Usedom. Naturpark to odpowiednik polskiego parku krajobrazowego. Nawet rozległe tereny rekreacyjne nie muszą wcale oznaczać przeskalowania. I w ten sposób docieramy do Korswand.
Od początku naszej wycieczki przejechaliśmy 15 km, a od Kaminka 8, więc najwyższa pora na odpoczynek. W centrum wsi wzdłuż głównej drogi wiedzie ciąg pieszo-rowerowy, ale tuż po chwili możemy już skręcić w prawo nad jezioro Wolga-Zzi. Znajduje się tutaj całkiem zgrabna jak na warunki jeziorowe plaża, przystań, gdzie możemy wypożyczyć łódkę oraz bar-restauracja z ogródkiem, niestety o tej porze jeszcze nieczynna. Wypoczęci i pełni zapału możemy ruszyć na ostatni etap naszej trasy. Etap również niestety, albo stety górski. Odległość jest mniejsza niż Gardz-Korswand, ale za to tutaj wypadnie najwyższy punkt całej trasy, około 60 metrów nad poziomem morza, po którym już nie będzie żadnych pagórkowatych podjazdów. Żeby ta część nie była taka nudna, to dodatkowym urozmaiceniem jest wybitnie słaba nawierzchnia. Dlatego na ostatnim kilometrze przed Albeck, tam gdzie zjazd dochodzi do 12% nachylenia, napotkamy dobrze już znane znaki "zsiądź z roweru". W Albeck wyjeżdżamy na taki oto tor do testów amortyzatora, ewentualnie zawieszenia. Jest to zdecydowanie najsłabszy fragment całej trasy. Na szczęście nie jest tego zbyt wiele. 300 metrów i dojeżdżamy do przejazdu kolejowego, za którym po następnych 100 metrach długotrwałych remontów docieramy już do miejskiej cywilizacji rowerowej. W Albeck, jeszcze przed skrzyżowaniem z ulicą Dworcową, skręcamy w prawo. Celowo używam przetłumaczonej nazwy, gdyż ulice dworcowe chyba na całym świecie mogą służyć jako punkt orientacyjny. Jeżeli pojechalibyśmy prosto, to trafilibyśmy na rozgrzebki na głównej drodze, które obecnie dotarły w rejon Lindenstrasse-Seestrasse, a tak postaramy się nie zgubić w labiryncie nadmorskich jednokierunkowych uliczek kurortu i jakąś sprytną drogą wyjechać na promenadę. To już ostatni kilometr tej relacji. Jeżeli macie siły, to z Albeck możecie pojechać dalej promenadą do Heringsdorf i Bansin, lub jeszcze dalej, żeby zwiedzić bardziej odległe zakątki wyspy. Zerknijcie na kanał, na playlistę z filmami z uznału. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. Jeżeli natomiast górskie etapy spowodowały, że nie macie już ochoty na żadne dłuższe eskapady, to droga wiodąca również promenadą do Świnoujścia to około 5 km. Podaje odległość od Mall of Albeck do Alei Baltic Park. Dobra wiadomość jest taka, że po drodze do Świnoujścia nie natraficie już na żadne podjazdy. Dziękuję za obejrzenie całej relacji. Pozostawiam Was z harmonijnym krajobrazem wybrzeża wyspy Uznam i do następnego razu.